Województwo kujawsko-pomorskie wita nas w niezwykle estetyczny sposób. Ja przyznam szczerze, sądziłem, że na odcinku Wisły, który wchodzi w skład polskiego odcinka drogi międzynarodowej, drogi wodnej E70, nie będzie już dobrych marni, nie będzie miejsc, gdzie można się zatrzymać, aż tu nagle takie zaskoczenie. Dopływamy do 100-tysięcznego miasta położonego na prawym brzegu Wisły. To Grudziądz. Jesteśmy w Marinie Grudziądz, która jest po prostu ładna, jest niezwykle estetyczna, jest dobrze przygotowana, ma nowoczesną infrastrukturę, a jeszcze przy okazji, o czym nie wiedziałem, bije się w piersi, zobaczyłem, że jest tutaj klub wioślarski Wisła, więc to miejsce nie jest wykorzystywane tylko i wyłącznie przez ludzi pływających houseboatami, statkami, ale również przez młodych ludzi, przez klub sportowy. Widziałem Kanadyjkarzy, widziałem wioślarzy. Więc to też nadzieja na dobry polski sport. W Grudziądzu warto się zatrzymać, żeby pooglądać piękne zabytki, które są położone bardzo blisko tego miejsca i szczerze Wam naprawdę taki pomysł, żeby zatrzymać się w Grudziądzu, polecamy. Zwiedzanie Grudziądza można zacząć od wzgórza, na którym niegdyś znajdował się Zamek Krzyżacki. Pozostała po nim jedynie wieża obronna zwana Klimek, zniszczona ostatecznie przez hitlerowców w 1945 roku. Obecna została odbudowana na jej wzór, a wstęp na nią jest bezpłatny. Stare miasto to czysty gotyk. Od strony Wisły widać bramę wodną i piękne spichlerze, które są najlepszym przykładem tego, że od wieków Grudziądz był związany z rzeką i żył z handlu. Szerokość Wisły w tym miejscu dochodzi do pół kilometra, a głębokość nawet do 9 metrów. A to już miejsce, które nazywa się Brdy-Ujście, czyli ujście rzeki Brdy do Wisły. Jest tor regatowy i pierwsza śluza na tej trasie Czersko-Polskie. Już wiesz, gdzie jesteśmy? Jeżeli za plecami mam Operę Nową i tam niżej rzekę Brdę, to znaczy, że jesteśmy w Bydgoszczy. Bardzo ładne miasto. W tej chwili stoję na Wyspie Młyńskiej, która została totalnie odnowiona, zmodernizowana. Jest tu masę pięknych zabytków i ta Wyspa Młyńska i Bydgoszcz ślicznie, naprawdę ślicznie wygląda od strony wody. Obok są porty, są miejsca do tego, żeby się zatrzymać. Miejsce bardzo przyjazne wodniakom, więc szczerze z serca polecamy i lecimy zobaczyć, jak ta Bydgoszcz wygląda, również z powietrza. Historia Bydgoszczy od zawsze związana była z wodą i z rzeką Brdą. Dzięki wodzie jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego osiągnęła niezwykły rozwój i status. Gdy dopłyniemy do centrum, trafiamy na Wyspę Młyńską, która oparła się na porowi cywilizacji. Sercem wyspy był niegdyś ten potężny młyn z muru pruskiego. Jest tu marina, ale i liczne muzea oraz mnóstwo pięknych drzew i miejsc do wypoczynku. Na ławeczce za operą przysiadła zamyślona Irena Jarocka. Nieco dalej mamy śluzę miejską, drugą ze śluz po czersko-polskim, które należy pokonać przed wpłynięciem na kanał bydgoski. W niej trafiamy na bydgoski tramwaj wodny zwany Słonecznikiem, bo napędzany jest energią ze słońca. Idziemy na spacer uliczkami Bydgoszczy i trafiamy na pomnik Mariana Rejewskiego, pochodzącego z Bydgoszczy wybitnego matematyka, który rozgryzł tajemnicę niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy i pomógł aliantom wygrać II wojnę. Wiecie, że po wojnie pracował jako zwykły księgowy i prawie nikt nie wiedział o jego dokonaniach? A to już bydgoskie spichrze, 3 ocalałe, a przed nimi kołysząca się na wietrze 50-kilogramowa rzeźba przechodzącego przez rzekę. Pamiątka po przystąpieniu Polski do Unii. Gdzie nie spojrzeć jest woda, która daje wytchnienie i wycisza. Opera Nowa w Bydgoszczy jest najdłużej budowaną w Polsce operą. Powstawała ponad 30 lat, za to dziś to wyjątkowe i nowoczesne miejsce prezentacji muzyki.
Przez kilka lat remontowana śluza Okole blokowała możliwość przepłynięcia całej trasy. Dziś jest otwarta i cieszy oczy, a wrażenie robi różnica wysokości, jaką pokonuje się w tej śluzie. To 7,5 metra. Pozostałe pokonują od 2 do prawie 4. Za to za rok do remontu idzie bliźniaczo podobna i kolejna na trasie śluza Czyszkówko, więc spektakl pewnie się powtórzy. Kanał Bydgoski, który jest najstarszym w Polsce użytkowanym kanałem śródlądowym i który połączył dwie nasze największe rzeki, czyli Odrę i Wisłę przez dopływy, jednak nieodłącznie jest związany z Bydgoszczą, bo to z tamtych okolic dzięki temu kanałowi było transportowane drewno na zachód, między innymi do Berlina, i dzięki temu kanałowi Bydgoszcz robiła się coraz bardziej zamożna i w pewnym momencie nazywano ją Małym Berlinem. A ta prosta jak strzała droga to kanał, który odmienił to miasto i dał impuls do jego rozwoju. Ma prawie 25 km długości, do 30 metrów szerokości i 2 metry głębokości. Umożliwia pływanie barkami o ładowności do 400 ton, ale dziś niestety rzadko wykorzystywany jest jako droga transportowa, jak i turystyczna. A szkoda, bo można tu znaleźć wyciszenie. Jak Ci się ogólnie steruje? Trudno, ale dobrze. Ale dajesz radę. Nie no daję, bo już się nauczyłam, ale na początku nie było łatwo. A jak Ci się kanał Bydgoski podoba, powiedz? Podobnie jak kanał Elbląski, bardzo, czyli Przyznam, że miałem cichą nadzieję, że pogadamy w jakichś wcześniejszych śluzach za Bydgoszczą, ale słuchajcie, w wielu miejscach było tak dużo rzęsy, że właściwie nie było czasu na filmowanie, fotografowanie, no nie? I tylko była ogarnianie się. walka o życie, bo przy takim housebocie też jest ważna sprawa, że trzeba po prostu chronić ten sprzęt, który mamy. Tu jest silnik chłodzony wodą, jeżeli dostanie się rzęsa, zablokuje chłodzenie, no i co? Dupa. Dalej można już nie popłynąć. I stoimy w lesie. Ale ja Wam powiem, że ja jestem dumny, bo Bosman Dorisek po prostu daje radę, ogarnia. Właśnie teraz a propos to trzymam bosakiem. Ja z Tobą też trzymam. Na chwilę. A my znajdujemy się w tej chwili w śluzie Nakło Wschód i nie możemy się doczekać, aż dopłyniemy do Nakła i pójdziemy coś zjeść, tak? Coś zjeść, wymyć się, odpocząć. Umyć się, tak. Słońca, powiedz mi, jak Twoje wrażenia po tym odcinku tutaj od Wisły do Nakła, porównując do tego, co płynęliśmy wcześniej, czyli Pętla Żuławska, Nogat, Wisła? Tutaj jest tak bardziej jednostajnie, tam było tak bardziej różnorodnie, wakacyjnie. Bardziej trasa urozmaicona? Bardziej trasa urozmaicona, więcej ptaków, więcej takich fajnych zatoczek do kąpieli, a tutaj jest tak... Bo na razie płynęliśmy kanałem. Tutaj musimy też dopowiedzieć, że w dużej części kanał bydgoski, więc to jest taka droga, którą zbudowali ludzie, inżynierowie, a przed nami tutaj właściwie najładniej będzie. Ale poczekaj, ale tutaj mnóstwo wędkarzy, tam nie było tylu wędkarzy, tam się jeden trafiał na
na nie wiadomo ile, a tutaj co chwilę To byli prawda, wędkarze, słuchajcie, więc mieliśmy wrażenie, ale powiedzmy sobie szczerze, płyniemy w niedzielę i mieliśmy wrażenie, że są jakieś zawody wędkarskie. Właściwie co chwilę kluczyliśmy, zwalnialiśmy, żeby nie wpływać na wędki, żeby nie robić za dużej fali. opieprzyli nas. Raz nas opieprzyli, tak, Nie że raz, byliśmy nie troszkę. Raz pan opieprzył, że troszkę za szybko było, Raz ale tą łódką siarczyście. się nie da szybko płynąć, bo ta łódka ma 25 koni mechanicznych, więc to jest tak naprawdę no takie pyr do przodu. No, ale dla pana wędkującego to była szybkość zawrotna. Coś mu przeszkadzało. Ryba Okej. nie brała, więc nie wiedział na kim się Słuchajcie, wyżyć. tak pewnie było, no. Nie brało i wkurzył się na nas, no gdzieś trzeba było wyładować. Dobra, ale zobaczymy dalej. Skończymy kanał bydgoski. Ja myślę, że Noteć będzie, jako że to rzeka taka nieregulowana, to będzie bardziej różnorodnie. Może będzie po prostu ciekawie. I czekam też na Pradolinę Noteci. Dzień dobry. Jest poranek, 7 rano. Wybrałem się po świeżą kawę, a witam Was z portu w Nakle nad Notecią. Bardzo ładny, nowoczesny port. Sam basen portowy, jak dowiedziałem się, ma hektar powierzchni, 40 miejsc do cumowania. Jest prąd, woda, prysznice. Opłaty kosztą 40 zł i w to się wlicza wszystko. Ale największa ciekawostka to jest to, o czym nie wiedziałem, bo nie da się wiedzieć wszystkiego, że w Nakle nad Notecią jest jedno z 3 w Polsce techników żeglugi śródlądowej, a ten stateczek Władysław Łokietek należy właśnie do tego technikum i tak podejrzewam, że na nim młodzież uczy się, trenuje, jak pływać po śródlądziu. Zacna sprawa. Bardzo ładny port, nowoczesny, zbudowany dzięki pieniądzom unijnym. Mnie to bardzo cieszy, bo ja zawsze jak widzę takie miejsca, to serce się raduje, że Polska się rozwija. Wcześniej się nie składało, ale pomyślałem, że dobrą opcją dla osób, które rozważają pływanie houseboatem, jest zrobienie szybkiego room touru, żeby pokazać Wam, jak taki houseboat od środka wygląda. Odwracam więc kamerę i lecimy. Wejście. Silnik niewielki, niewielkiej mocy. Miejsce kapitana. To jest kokpit zabudowany namiotem, żeby po prostu było sucho. Wchodzimy do środka. W środku jest sporo przestrzeni. Wysokość 2 metry. Jest kambus, czyli nasza kuchnia. Jest miejsce do pracy, do poczytania wieczorem, do takiego spędzenia czasu. Bardzo ważne i istotne miejsce na statku. Jest toaleta, umywalka, która się opuszcza i mamy pełnowymiarowy prysznic. A na końcu nasza sypialnia. Po bokach jaskółki, czyli takie półeczki, gdzie można swoje skarby, wszystkie rzeczy pochować. Są firanki, czyli generalnie jest tu naprawdę sporo miejsca. Jest wygodnie. Ja nie mam problemu. Zobaczcie, wysoko. Nie zdarzyło się ani razu, żebym walnął głową. Czyli taki houseboacik to jest dobra opcja, żeby spędzić czas blisko natury i trochę z dala od ludzi. 700-letnie Nakło wita nas na rynku fontanną z postacią dziewczyny z konewką, a obok niej jest ławeczka marszałka Piłsudskiego. A jeśli szukasz ciekawostek historycznych, znajdziesz je w budynku dawnego młyna, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Ziemi Krajeńskiej. W Nakle mam dla Was taką polecajkę. Jeżeli dopływacie do portu, a nie chce Wam się na przykład
robić spaceru do miasta, to tuż przy porcie jest stacja numer 7 roweru nakielskiego. Te rowery są tutaj za mną, bardzo fajne, takie typowo turystyczne, z koszem, więc można zrobić też spokojnie zakupy. Ja zrobiłem sobie spacer, ale mówię, to jest zawsze jakaś alternatywa. Ogólnie bardzo podoba mi się to, jak cała ta infrastruktura wokół mariny w Nakle jest rozwiązana, bo po prostu widać, że to jest od początku do końca przemyślane pod kątem pływających turystów. I tak powinno być. Dalej płyniemy już Notecią, więc jest dużo bardziej różnorodnie, ale i czekają na nas jeszcze w Kujawsko-Pomorskiem 2 śluzy. Jak widać, przed śluzami w sezonie nie brakuje rzęsy i roślin, które nieco utrudniają, ale nie wykluczają żeglowania. To tylko dowód, że przydałby się większy ruch na tej trasie. Czy pan zamawiał jajecznicę? Ależ oczywiście. Jajecznicę raz. Proszę. Matko, jaka fajna. Podczas pływania Notecią można narzekać na wszystko, na rzęsę, rośliny, ale powiem wam, wszystko wynagrodzi śniadanie w takim miejscu. Tak jak tutaj. Nie trzeba się spieszyć, można się zatrzymać. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie śniadanko to codziennie, no nie? W domu. Dorysek już nic nie mówi, jest zapchana. I jesteśmy w śluzie numer 10, śluza Gromadno. Powiem wam duże zaskoczenie, bo myślałem, że nie ma żywego ducha, że nikt po Noteci już we wrześniu nie pływa. A tu takie małe zaskoczenie. Są 2 jednostki w śluzie, więc krótko mówiąc, my czekamy przed śluzą na to, żeby te jednostki wyszły i później my wchodzimy i przechodzimy tam dalej w stronę Kostrzyna. Wszystkie śluzy na kanale bydgoskim i Noteci mają identyczną wielkość 57,5 metra długości oraz nieco ponad 9,5 metra szerokości. Są jednokomorowe, otwierane i zamykane ręcznie. Czas śluzowania to 25 minut, ale jeśli zadzwonicie wcześniej do śluzowego i uprzedzicie go o płynięciu, to pokonanie śluzy można skrócić do 15 minut. Ważne linki dotyczące śluz i kontaktów zostawimy pod każdym z filmów. Żegnamy się powoli z pięknym województwem kujawsko-pomorskim. Dziękujemy, że przepłynęliście z nami kolejny odcinek międzynarodowej drogi wodnej E70. Jak widzieliście, lekko nie było. Krew, pot, łzy i rzęsa oraz inna roślinność w Noteci przez chwilę utrudniała nam życie, ale generalnie rekompensują to widoki. Lecimy dalej, lecimy do województwa wielkopolskiego. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie suba, kliknijcie lajka i do zobaczenia.